Witam. Koniec roku to czas wspomnień i podsumowań. Dzisiaj pokażemy naszą majówkę w Szwecji. Nikogo nie zaskoczę twierdzeniem, że kraj ten, jak i cała Skandynawia, jest rajem dla wszelkiego rodzaju aktywności na łonie natury. Friluftsliv i Allemansrätten to dwa słowa klucze do tego, jak opisać podróżowanie po tym regionie Europy. Na drugim biegunie mamy informacje o cenach, które skutecznie mogą odstraszyć potencjalnych chętnych. Jak jest naprawdę? Postaramy się pokazać i policzyć. Tym filmem chciałbym rozpocząć serię podcastów z informacjami co, gdzie, jak i za ile. Zapraszam. Szlak Sormlandsleden ma ponad 1000 km długości i jest jednym z najdłuższych szlaków turystycznych Skandynawii. Dzielony jest na 62 etapy, na które możemy dostać się z łatwością komunikacją miejską ze Sztokholmu, jak również bezpośrednio z lotniska Skavsta czy portu w Nynäshamn, dokąd przypływają promy z Gdańska. My zaczynamy we Wrocławiu. Lecimy na Arlandę. Z lotniska jedziemy do centrum w celu zakupu kartuszy gazowych. Musimy poczekać kilka godzin na dworcu centralnym, gdyż przylecieliśmy krótko po północy i sklepy zamknięte. Następnie zieloną linią metra numer 17 dostajemy się do dzielnicy Bjørhagen, gdzie już na dworcu tablice informują o szlaku. Ruszamy. Szlak jest bardzo dobrze oznakowany pomarańczowym kolorem. Po opuszczeniu przedmieść czujemy się, jakbyśmy wędrowali przez Mazury. Lasy, jeziora, pagórki. Łatwo, miło i przyjemnie. Im dalej od miasta, tym mniej ludzi, aż w końcu zostajemy sami z przepiękną naturą. Dzień kończymy po przejściu pierwszego etapu. Nieprzespana noc daje znać o sobie i musimy odpocząć. Miejsca na biwak nie trzeba szukać. Etap kończy się tak zwanym tentplacem z drewnianą toaletą, miejscem na ognisko i tuszok z przygotowanym drewnem kominkowym. Marzymy tylko, aby się położyć, więc nie korzystamy z niego. Dzień drugi rozpoczynamy od kawy i śniadania. Pogoda nam dopisuje. Plan jest, aby przejść 2 odcinki i nocować w Parku Narodowym Tresta. Tak, nie przysłyszeliście się. Będziemy legalnie biwakować na terenie Parku Narodowego. Nie obowiązuje tu prawo Allemansrätten, podobnie jak na terenach rezerwatów przyrody, które jednak mają własne regulacje w tym zakresie i trzeba przeczytać tablice informacyjne. Jeżeli biwakowanie nie jest dozwolone, to na 99,9% znajdziecie miejsce do tego przeznaczone. I my właśnie z takiego skorzystaliśmy. Zastaliśmy wiatę, miejsce na ognisko, przy którym było wiadro, toaletę, ale nie było drewna. Moją Monikę jednak zainteresował drogowskaz z napisem WET. I co? Już pewnie się domyślacie, co to znaczy. Tak, WET oznacza drewno kominkowe. Trzeba było podejść parę metrów i sobie przynieść. Tym razem wieczór spędziliśmy przy ognisku. Całe miejsce otoczone jest tablicami informującymi o możliwości rozbicia namiotu. Taka swoista granica. Tu wolno, a tu już nie. Byliśmy sami, więc zajęliśmy wiatę. Przyznam się, że to moja pierwsza noc w takim schronieniu. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dzień trzeci. Pogoda petarda. Posprzątaliśmy po sobie zgodnie z zasadą Leave No Trace i ruszamy dalej. Tego dnia przechodzimy najwięcej kilometrów, aby dotrzeć do jeziora Oran. Opuszczając Triesta, doszliśmy do osady, gdzie zafundowaliśmy sobie ciasto i kawę oraz doładowaliśmy telefony. Tak więc po opuszczeniu Sztokholmu wydaliśmy pierwsze pieniądze w kwocie 70 polskich złotych. Za 2 kawy i 2 ciastka. Chociaż można powiedzieć za 2 ciastka, a kawy można było dolewać do woli. W tym miejscu dodam, że całą wodę pozyskiwaliśmy z jezior lub studni, które znajdują się na szlaku i są znaczone jako kalla, czyli źródło, lub waten, czyli woda. Wodę stojącą z jezior filtrowaliśmy, a z oznaczonych źródeł piliśmy bezpośrednio i bez przygotowania. Skoro o wodzie, to teraz o jedzeniu.
Całą żywność przygotowałem sam, susząc własne posiłki. Dodatkowo kilka kiełbasek na ognisko, kawałek żółtego sera, plus kawa, herbata, cukier. Link do filmu Jak wysuszyć zupę znajdziecie w opisie. Mieliśmy grochówkę, zupę z czerwonej soczewicy, krem z dyni, bigos, kaszę gryczaną z wołowiną i grzybami, ryż z krewetkami w sosie cytrynowym i makaron bolognese. Tak więc było w czym wybierać. Dzień 4. Poranek był chłodny. Myślę, że w nocy temperatura oscylowała około 0 stopni. Śniadanie, kawa, zwijamy obóz i w drogę. Plan jest, aby przejść około 20 km i dotrzeć do początku etapu numer 8. Ale z planami jest tak, że nie zawsze je się realizuje. Po przejściu 4-5 km docieramy do rezerwatu Paradise. I klamka zapadła. Decyzja, zostajemy. Zostajemy, aby spędzić tu wieczór i noc. Zresztą zobaczcie sami. Zostawiamy nasze plecaki i ruszamy na spacer wokół niewielkiego jeziora. Przy miejscu na ognisko jest duży garnek. Wykorzystujemy go, aby przygotować sobie gorącą kąpiel. Z tą kąpielą przesadziłem, ale spokojnie umyliśmy się w ciepłej wodzie, której było pod dostatkiem. To był nasz przedostatni nocleg na szlaku. Plan przejścia 10 etapów nie wypalił, ale nie o to chodziło. Podsumowując, dla kogo jest ten szlak? Dla każdego, kto ceni sobie obcowanie z naturą w najczystszej i najprostszej formie. Z pewnością to szlak dla początkujących lub tych, którzy zabierają kogoś na pierwszy trekking, jak było w moim przypadku. Dla wszystkich, którzy kochają wolność, bo Alama Sreten to prawo człowieka do wędrowania i korzystania z przyrody, oparte na jednej zasadzie. Korzystaj, nie przeszkadzaj, nie niszcz. Człowiek jest integralną częścią przyrody, a jego cywilizacyjne działania mają z nią współistnieć, a nie rywalizować lub działać przeciwko niej. To teraz obiecane koszty wyjazdu. Jak widzicie, koszt tygodniowego wyjazdu, zakładając jedynie przebywanie na łonie natury, wynosi praktycznie 0. My ponieśliśmy troszkę większe koszty, gdyż spędziliśmy jedną noc w hotelu i dzień w Sztokholmie. Hotel Ibis, pokój dwuosobowy ze śniadaniem to wydatek 700 zł. Obiad, ryba, frytki, piwo 140 zł od osoby. Czyli dobrze nie wyjdziecie z hotelu, a 1000 zł nie ma. Taka jest Szwecja, taka jest Skandynawia. Kontakt z naturą jest za darmo. Nie spotkałem tu opłaty za wstępy do parków narodowych. Dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, dodam, że w lipcu zrobiłem tygodniowy trekking, nazwijmy go polarnym, w okolicach Narviku i Abisko, częściowo pokrywający się ze szlakiem Kungsleden i przy 3 osobach wyjazd zamknęliśmy poniżej 800 zł na osobę, startując z Wrocławia. W tym miejscu chciałbym podziękować za obejrzenie mojej relacji i prosić o opinię. Czy tego typu forma jest komukolwiek potrzebna w dzisiejszych czasach? Osobiście wyszukuję tego typu informacji i dopytuję tych, którzy zrobili szlak przede mną, o szczegóły, głównie dojazdu i powrotu. W przyszłym roku chciałbym wejść do Parku Narodowego Sarek. Preludium już zrobiłem. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć jak najdalszych, a przede wszystkim jak najbezpieczniejszych podróży w nadchodzącym nowym roku. Dziękuję.